wróciłem. Witam wszystkich po bardzo długiej przerwie. Marvel Rivals wywołało we mnie falę inspiracji, a i w końcu mam czas, żeby nagrywać. Żeby zrobić to bardziej oficjalnie powiem. Siema, ja nazywam się Trebor i witam Cię w Marvel Rivals dla nieogarów. Marvel Rivals jest dokładnie tym, czym powinien być Overwatch 2. Nawet tym, czym powinien być Overwatch 3. Dla osób, które Overwatcha nie znają, Marvel Rivals to tzw. hero shooter, czyli sieciowa strzelanka 6 na 6 graczy, oparta nie na broniach, jak np. Valorant czy Counter-Strike, a na umiejętnościach postaci. Każda jest absolutnie unikalna, a przede wszystkim różnorodna w stylu gry. To nie jest Fortnite'cik, w którym Spider-Man biega z karabinem maszynowym, tutaj nasz pajączek robi dokładnie to, co powinien robić. Studio, które robi grę, pochodzi z Chin, co już generuje pewne kontrowersje, plus ich dorobek artystyczny skupia się na grach mobilnych, przed premierą nie napawało to optymizmem, ale niespodzianka, dali radę. Poza wbudowaną w grze cenzurą związaną z polityką to nie ma na co narzekać. W ogóle nad grami sieciowymi związanymi z superbohaterami ciąży chyba jakaś klątwa. Dobrym przykładem jest Marvel Avengers. Wystarczy spojrzeć, jak obrzydliwie te postacie wyglądają i już nie chce się w to grać. Porównajcie sobie. Głównych trybów gry mamy 3 i jest to absolutna klasyka. Walka o punkt zlokalizowany na środku symetrycznej mapy oraz 2 tryby z przepychaniem pojazdu do końca mapy. Jeden z pchaniem od razu i drugi hybrydowy, gdzie najpierw musimy zająć punkt. Proste jak budowa cepa. Są jeszcze tryby rozrywkowe typu deathmatch, ale na meczach rankingowych ich nie ma, więc kij z nimi. Gra jest dostępna na Steamie, Epiku oraz na konsolach. Niestety Nintendo Switch premiera ominęła. Raczej ze względu na wymagania sprzętowe. Może Switch 2 się załapie? Pewnie nie. Skoro wiemy już, czym jest Marvel Rivals, to nauczmy się, jak grać jak zawodowiec. Jako gracz Overwatcha, który gościł niejednokrotnie w top 500 Europy, w Marvelu poczułem się jak w domu. Pozwólcie więc, abym podzielił się swoją wiedzą. Kto nie zna Marvela? Tak serio. Czy jest ktoś, kto nigdy nie widział żadnego filmu, czy też kreskówki związanej z tym uniwersum? Mam wrażenie, że każde dziecko miało w pewnym momencie swojego życia jakiś ciuch ze Spider-Manem. Marvel sam w sobie jest molochem z setkami, o ile nie tysiącami postaci. W sumie, czekajcie, sprawdźmy to razem. Ile? Słuchaj teraz. Załóżmy, że jest 5000 postaci, które nadają się, aby wrzucić je do gry. Na ten moment w grze mamy 35 grywalnych postaci, zaraz wyjdą 2 kolejne, a twórcy zapowiadają jedną nową postać co 1,5 miesiąca, co daje nam 8 nowych bohaterów rocznie, czyli mają materiału źródłowego, tak na szybko licząc, na jakieś 625 lat. A tak serio mówiąc, jest to zaporowa ilość i kto wie, może gra się utrzyma jak League of Legends, w którym jest już grubo ponad 100 czempionów do wyboru. I to realnie napawa optymizmem, bo ja rozumiem, że na przykład taki Counter-Strike może sobie pozwolić na to, że tego kontentu nie będzie trzeba szczególnie dodawać, a grać będą miliony, ale w przypadku gier powiedzmy mniej e-sportowych, to regularnie dodawane postacie są kluczem do utrzymania świeżości rozgrywki. Dobra, bo to miał być poradnik. Pogadajmy sobie o rolach, bo mam wrażenie, że ludzie mają niezwykle błędne wyobrażenie o tym, jak granie daną rolą powinno wyglądać. Do wyboru mamy 3. Tank, DPS oraz healer. Czemu w grze nazywa się to obrońca, wojownik i strateg? Nie wiem, naprawdę. Nie wiem, co ma wspólnego zmutowany rekin ze strategią, ale niech będzie. Każda z grywalnych postaci posiada szereg odnawiających się umiejętności oraz tzw. ulta, czyli taki super mocny skill. W charakterze tanka mamy do wyboru takich bohaterów jak Doctor Strange, Magneto czy choćby Hulk. No i... Oglądając sporo materiałów na temat Marvel Rivals, spotkałem się z najróżniejszymi opiniami, jaka klasa jest najważniejsza, czy może raczej, która ma największy wpływ na to, jak potoczy się mecz. Healerzy, bo mają najmocniejsze ulty, DPS-y, czyli ci, którzy wedle zasady mają najwięcej eliminacji, a przecież kille wygrywają gry. Ja swoje zdanie opieram na doświadczeniu setek godzin gry w Marvela, a i tysięcy godzin spędzonych w Overwatchu, który w ogólnym stylu gry jest bliźniaczo podobny. Powiem tak, bez dobrego tanka nie ugracie gry. A jaka jest jego rola? Bycie sercem i jednocześnie niepisanym dowódcą drużyny. Możesz mieć super celność, możesz się super pozycjonować i leczyć team jak opętany. Bez tanka drużyna jest niczym, a tank bez mózgu jest niestety marnym DPS-em.
Twoją rolą jest bycie mięsnym czołgiem, który tworzy przestrzeń dla Twojej drużyny. Jako main DPS doprowadza mnie do szału każdy tank, który sika pod siebie, bojąc się iść do przodu. Po to macie największy w grze pasek życia, żeby z niego korzystać. Utility, czyli umiejętności tanków, też są skoncentrowane wokół budowania przestrzeni. Tarcza Strange'a, bańka Magneto, ściany Groota. Wszystko opiera się o to, aby DPS-y mogły obuzować, a healerzy mogli robić swoje. A i sorry, że używam sporo angielskich zwrotów, ale komunikacja w grze odbywa się jednak głównie w tym języku, więc podstawowe zwroty jednak warto znać. W każdym razie, to jak grać każdym tankiem to temat na osobne filmy, które zresztą planuję nagrywać, ale pamiętajcie, biorąc tanka bierzecie na siebie wielką odpowiedzialność. Pamiętaj, granie tankiem to wielka odpowiedzialność. W każdej klasie, ale chyba najbardziej w tankach, czuć różnicę w tym, że jedne postacie są lepsze na atak, a inne na obronę. Są też postacie doskonałe, jak na przykład Strange, jest idealny. Nie idzie Ci obrona, to może zmień tego Venoma na coś bardziej statycznego. Tyle o tankach. Masz klikać w głowy. Żartuję, to nie jest Valorant. To znaczy, masz klikać w głowy, ale to powinieneś robić, kim byś nie grał. DPS-y to postacie nastawione na zadawanie obrażeń i chcę teraz powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego. To, że masz gigantyczny wynik obrażeń na koniec meczu, nie oznacza, że grałeś dobrze. Ba, powiem więcej, to może oznaczać, że grałeś źle. Myślicie sobie teraz pewnie, co ten Trevor bredzi? Twoją rolą jako DPS jest wybicie jak najwięcej przeciwników, zadając jak najmniej obrażeń. Wyobraź sobie scenariusz. Strzelasz do tanka, który jest leczony przez stojącego za nim healera. Strzelasz, co się dzieje? Chłop dalej stoi, a healer za nim dzięki tobie ma naładowanego ulta. I to jest taki trochę toporny przykład, ale dobrze obrazuje podstawowy błąd, który ludzie popełniają. Piekli się taki gość na koniec meczu, bo przecież to my jesteśmy słabi, bo on zadał 50 000 damage'a, a przegraliśmy. To może przestań fidować healerów, albo zmień klasę, albo zagraj kimś innym. Jako DPS twoją rolą jest przede wszystkim skupianie się na backline, czyli tyłach wrogów, bo tam są zazwyczaj healerzy. Nie stój jak debil, tylko staraj się być sprytniejszy niż twój przeciwnik, zwłaszcza jeśli grasz postaciami walczącymi w zwarciu, a takich jest dużo. W ogóle DPS-y są mega różnorodne, chcesz latać, to masz Ironmana, chcesz walczyć mieczem, to masz Magic, chcesz po prostu strzelać, Punisher. To jest niewiarygodne, ile możliwości gry daje ci Marvel Rivals. Są postacie łatwe, no i są też takie dla spoceńców. Niestety prawda jest też taka, że DPS ma największy próg wejścia, jeśli chodzi o umiejętności strzelania. O ile tankiem możesz sobie pozwolić na średniego aima, bo przeciwnika masz często dosłownie na twarzy, no to jednak DPS-em musisz faktycznie celować i to dobrze. Tutaj nie ma złotej porady, nie radzisz sobie, to poćwicz albo zagraj czymś innym. Jakąś postacią, która nie musi tak dokładnie celować. Najmocniejsze ulty w grze. 3 dni farmisz swojego ulta, myślisz sobie idzie jak kupa, zultuję i zmienię. Robisz to, po czym nic się nie dzieje, wyłączasz komputer i wyrzucasz go na śmieci. Co się stało? Healer skancelował twojego ulta. Tak, healerzy są w stanie skancelować, czyli wyłączyć niemal każdy inny ult w grze. Najważniejsze dla healera oprócz wiadomo leczenia jest pozycjonowanie się. Generalnie powinno się grać na tyłach tanków, ale niekoniecznie bezpośrednio za nimi. Oczywiście stój tam, gdzie chcesz, ale grając healerem jesteś celem numer 1 większość czasu i to jak będziesz się pozycjonować to często twoje być albo nie być. Komunikacja problemów. Skoro jesteś celem, to niestety będziesz mielony przez wrogich DPS-ów. Jeśli jesteś nieustannie katowany przez Magic czy Czarną Panterę, to powiedz to drużynie. Powiedz, że potrzebujesz pomocy, powiedz, żeby ktoś wziął postać, która ci pomoże, na przykład, nie wiem, Namor albo Punisher, świetne postacie do pomocy healerom. Ekonomia ultów. Healer idealny ma zawsze ulta gotowego do kontry na DPS-a. Staraj się nie używać ulta, jeśli nie musisz. Generalnie to widzę 3 scenariusze użytku tych ultów. Ułamek sekundy po ulcie wrogiego DPS-a, nic ich tak nie boli. Ult utrzymujący drużynę, kiedy wszyscy są już ledwo żywi oraz ult na wejście na sajta na przykład. Jest to raczej rzadko używany scenariusz, ale czasem może być, jeśli nie jesteście w stanie przejść przez tak zwany choke point, czyli miejsce stojące na drodze do punktu, którego nie jesteście w stanie przejść. Dobra, skoro omówiliśmy sobie klasy postaci, to pogadajmy sobie generalnie o grze, o pewnych niuansach oraz na moich prywatnych poradach, tudzież spostrzeżeniach. To jak się gra i jak przebiegają tak zwane teamfighty, czyli starcia, to nie ma co tłumaczyć. Włącz, pograj sobie, poczuj to. Powiem Ci o rzeczach, które dla mnie nie były oczywiste lub były oczywiste, ale chyba nie są oczywiste dla wszystkich. Zacznijmy od synergii.
Każda postać ma określone umiejętności, ale może posiadać dodatkową, pasywną lub aktywną. Na przykład jeśli grasz Hulkiem, to Doctor Strange i Iron Man mają dodatkowy buff do obrażeń od niektórych skilli. Synergie potrafią być straszliwie mocne oraz beznadziejne. To, że jest dostępna synergia, widać już przy wyborze postaci. O, taka ikonka. Meta. Meta, czyli najwydajniejszy sposób gry. Najbardziej klasyczny układ bohaterów to 2-2-2, czyli dwie postacie z każdej klasy. Ostatnio kształtuje się też meta 3 healerów, ale realnie moim zdaniem jeden tank to jest mus, 2 healerów tak samo, a ilość DPS-ów jest już powiedzmy bardziej elastyczna. Prędkość zajmowania punktu oraz pojazdu, który jedzie przez mapę. Tutaj szok dla ludzi grających w Overwatcha. Pojazd jedzie sam. Ale oczywiście jak ktoś na nim stoi, to jedzie szybciej. Warto, aby stała na nim chociaż jedna osoba, bo daje to prawie 2 razy większą prędkość. W sytuacjach kryzysowych, na przykład kiedy przeciwnicy nie żyją, a zostało mało czasu, to warto pilnować, aby 3 osoby dotykały pojazdu. Wtedy mamy maksymalną premię do prędkości. Jeśli chodzi o zajmowanie punktu, to tutaj nie ma żadnej różnicy, ile osób stoi na punkcie. Tutaj od razu mega ważny temat. Jeśli jesteś niewidzialny, to nie zajmujesz punktu ani pojazdu. Do tego niektóre ulty też tak działają, na przykład Psylocke. Nieraz widziałem jak Psylocke zultowała, co kończyło się jej przegraną, bo okej, zabiła kogoś, ale nie blokowała punktu. A co dokładnie mam na myśli? Kupowanie czasu. Są sytuacje typu twój team ma dosłownie 5 sekund drogi do punktu, masę ultów. I jedyne co trzeba zrobić, to dobiec, aby nie przegrać. Jeśli w takiej sytuacji jesteś w stanie kupić czas, to musisz to zrobić. Tutaj dam Ci też super poradę, która dla mnie jest absurdalnie mocna i krew mnie zalewa, kiedy widzę, że ludzie tego nie robią. I tyczy się to głównie tanków. Jeśli sytuacja robi się patowa, czasu mało i jest problem z dotarciem na miejsce, to jeśli jeden z tanków może zmienić na Doktora Strange'a, zrobić portal, to już mecz potrafi być nagle wygrany. Nawet jeśli nie umiesz nim grać, to chociaż naucz się, jak się robi te portale na wypadek takich sytuacji. Naprawdę ciężko zliczyć, ile razy uratowało mi to mecz. Banowanie. Jeśli wszyscy w meczu mają minimum diament, to każda drużyna banuje po 2 postacie, które będą zablokowane na resztę meczu. Co ważne, obie drużyny mogą zbanować dokładnie te same postacie, więc jest scenariusz, że zablokowane są tylko 2, a nie 4. Ale raczej blokuje się 4 postacie. Ogromna część każdej mapy jest obiektem, który można zniszczyć. I nie wiem jak na konsoli, ale na PC-tach jak naciśniesz przycisk B na klawiaturze, to gra podświetla takie miejsca. Warto wiedzieć, bo na przykład śledzisz przeciwnika pociskami i może akurat schował się w miejscu, które można zniszczyć. Polecam sobie czasem wcisnąć to B. Dźwięk. Gra ma rewelacyjne udźwiękowienie, ale jest dość oszczędna w komunikacji. Każdy flanker, czyli postać wchodząca na plecy, ma dość wyraźne dźwięki umiejętności, więc bądź czujny. Jak usłyszysz, to masz za sobą Psylocke. Z drugiej strony coś, co było dla mnie mega problemem. W Overwatchu jak kończył się czas, to było to wyraźnie komunikowane dźwiękiem. Tutaj gra muzyka, ale nie masz jakiegoś wyraźnego odliczania. Więc patrz na ten cholerny pasek, bo ilość meczy, które przegrałem, bo ktoś stwierdził, że przecież nie ma się co śpieszyć, wskazuje na to, że ludzie po prostu tego nie ogarniają. Cholerne nieogary. Na koniec garstka moich małych porad. Jak w każdej grze sieciowej, ludzie srają żarem. Jeśli reagujesz na negatywne wiadomości, to wyciszaj swój zespół i daj z siebie wszystko. No niestety są mecze, w których twoi koledzy po prostu nie dadzą ci grać. Zmieniaj postacie. Naucz się grać jak największą ilością bohaterów, tak w razie czego. Ludzie raczej zmieniają postacie w razie potrzeby, ale zdarzyło mi się grać mecze, że ludzie otwarcie mówili, że nikt nie potrafi grać healerem. Bądź kreatywny. Coś nie działa, to zazwyczaj nie zacznie. Jeżeli idziecie tą samą drogą, tymi samymi bohaterami i nic się nie zmienia, to kombinuj. Zacznij flankować, zmień postać, pogadaj z zespołem, cokolwiek. Wyłącz ego. Ktoś napisał, że chuja grasz? Może ma rację. Jeśli sugeruje zmianę postaci, to może warto. Masz ace'a, czyli teoretycznie grasz najlepiej w zespole? Super, fajnie. Szkoda, że przegrywacie. Nawet jeśli robisz 2 razy tyle co inni, to czasami trzeba zrobić jeszcze więcej. Bądź miły. Co mam Ci powiedzieć? Ilość chamów w grach sieciowych jest straszna. Chcesz być jednym z nich? Spoko, niszcz sobie community albo zwyzywaj kogoś, kto właśnie gra pierwszy mecz po pracy i chce się rozluźnić. Zrób tak, o ile jesteś debilem. Ktoś może nie wiedzieć, jak coś działa. Gram dużo Punisherem. Jest synergia, że Rocket Raccoon może mi włączyć chwilowy boost i nieskończoność amunicji. Szkoda, że ciągle ludzie rzucają mi to, jak jestem w trybie wieżyczki, na którą nie ma to najmniejszego wpływu. I spytałem sobie gościa, po co on to robi, a on w szoku. Tak, ktoś może nie wiedzieć, jak coś działa, bądź tego świadom. Strasznie się rozgadałem, a mam wrażenie, że nic nie powiedziałem. Gra mi się potwornie podoba i liczę, że będzie coraz popularniejsza w Polsce.
Włożyłem w ten film dość dużo przemyśleń, więc daj proszę znać w komentarzu, czy Ci się podobało i czy dowiedziałeś się czegoś nowego. Jestem pewny, że tak. A i daj też znać, o kim chciałbyś zobaczyć poradnik. Dzięki serdeczne za oglądanie i nara!